Raven S230 FT360 to jedna z pierwszych alternatyw do tradycyjnych pompek, która pojawiła się na rynku. Cześć, nazywam się Piotrek Trzciński i w tym krótkim odcinku chciałbym opowiedzieć Wam i pokazać najpopularniejsze wiązania snowboardowe z marki Raven. Wiązania, które doskonale już część Was zna, bo widuje je na stokach narciarskich nie tylko w Polsce, ale właściwie w całej Europie. To modele S230 i FT360. Dwa modele, które różnią się od siebie przede wszystkim systemem zapinania. S230 to klasyczne pompki, a FT360 to system Fastek, który zdecydowanie ułatwia i przyspiesza zapinanie wiązań snowboardowych. Dla kogo są te dwa modele? Wszystko stanie się już za moment jasne. Na początek bierzemy na tapetę S230. Raven S230 to najpopularniejszy model oparty na doświadczeniach zbieranych przez wiele lat. Kilkadziesiąt lat doświadczeń z klasycznymi pompkami owocują tym, że macie tu doskonale opracowany system, który jest właściwie niezawodny. Są to też wiązania tworzone na bazie wiązań podobnych, rentalowych, które przez dziesiątki lat mają ciężką charówkę w wypożyczalniach sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Dlatego też nie musicie obawiać się o awaryjność. Potwierdzeniem tego jest także kilkadziesiąt tysięcy par sprzedanych na terenie całej Europy. Na uwagę zasługuje również fakt, że jest to system, z którym poradzą sobie zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, bo tych drugich korzystających z klasycznych strapów także nie brakuje. Dodatkowy atut? Nie ma problemu z częściami zamiennymi, bo nawet jeżeli cokolwiek stanie Wam się z tymi wiązaniami, to cały czas wszystkie części dostępne są w sprzedaży, dostępne są na rynku, więc model S230 z pewnością posłuży Wam przez długie lata. Pompki działają bardzo płynnie, nawet jeżeli zimą musicie obsługiwać je w rękawicach, które nie zawsze są bardzo wygodne, a zazwyczaj są obszerne. Pompki działają płynnie, możemy je zapinać, rozpinać, więc na stoku z pewnością nie napotkacie z tego powodu na żadne problemy. Strapy doskonale dopasowują się do buta snowboardowego, co jest niezwykle istotne, szczególnie dla początkujących, szukających bezpośredniego przeniesienia każdego ruchu Waszej nogi i Waszego ciała na krawędź deski. Wiązania Raven S230 to baza w pełni wykonana z kompozytu. To także wiązania, które nie tylko są niezawodne, ale mają również bardzo szeroki wachlarz ustawień. Dzięki temu jesteście w stanie dostosować te wiązanie właściwie do każdego buta, który jest dostępny na naszym rynku. To regulowany pedał gazu z przodu, ale również i z tyłu. Regulowana piętka pozwala doskonale przenosić ruch Waszego ciała i to, co chcecie robić z Waszą deską snowboardową na tylną krawędź, a pedał gazu może uratować też niejedną awaryjną sytuację na stoku, kiedy musicie podjąć szybką decyzję albo po prostu nieco ostrzej chcecie pojeździć na krawędzi. Górny strap posiada również od wewnętrznej strony regulację, dzięki czemu jesteście w stanie go wycentrować na bucie, a to zapewnia lepsze przyleganie buta do wiązania i lepszą kontrolę nad Waszą deską. Ten górny strap ma jeszcze jedną niezwykle ciekawą cechę. Górny strap jest dwustronny, posiada zmienny flex. Wystarczy obrócić go o 180 stopni, by Wasze wiązanie stało się twardsze bądź bardziej miękkie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli od czasu do czasu lubicie poszaleć i postawić na freestyle, wtedy obracacie strap w Waszym wiązaniu, by było bardziej miękkie i możecie się na stoku fantastycznie pobawić. Kiedy chcecie agresywniej pojeździć na krawędzi, zmieniacie położenie Waszego strapa, a wiązanie staje się twardsze i zdecydowanie szybciej, w bardziej agresywny sposób przenosi ruch Waszego ciała na krawędź deski, dzięki czemu jesteście w stanie osiągnąć większe prędkości i dużo agresywniej pojeździć na krawędzi. Wiązania Raven S230 to także dosyć lekkie rozwiązanie, szczególnie w tym przedziale cenowym. W zależności od rozmiaru razem z dyskiem montażowym te wiązania ważą od 600 kg do 750 kg. Raven S230 oczywiście nie są rozwiązaniem idealnym. Warto tu wspomnieć o systemie amortyzacji. To gumowe wypustki na bazie, które nie działają oczywiście tak dobrze jak pianka Ewa, ale pozwalają zachować przyczepność Waszego buta mokrego od śniegu czy też od wody, a więc but nie ślizga Wam się w Waszym wiązaniu. Bardzo istotne jest, by wspomnieć o systemie montażowym. S230 możecie zamontować tylko dzięki temu dyskowi. Do
desek z rozstawem śrub 4x4 bądź 4x2. Jeżeli posiadacie deski z systemem montażu 3D lub ze specjalną szyną, musicie zerknąć na inne wiązania, na przykład na FT360, ale o nich opowiem Wam za chwilę. Przejdźmy teraz do FT360. To wiązania, w którym mamy zupełnie inny system zapinania. To fastek, jak sama nazwa wskazuje, pozwala Wam w bardzo szybki, wygodny sposób zapiąć buta w wiązaniu. To jedna z pierwszych alternatyw do tradycyjnych pompek, która pojawiła się na rynku i już z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród amatorów, ale również czołowych rajderów na całym świecie. Pozwala to w bardzo szybki sposób obsługiwać wiązanie, oszczędzając cenne minuty na stoku narciarskim. Popularność wiązań z systemem typu fastek polega przede wszystkim na tym, że jesteście w stanie błyskawicznie zapinać Waszego buta i to zawsze z taką samą siłą i z taką samą dokładnością. Przy tradycyjnych wiązaniach z pompkami niestety przy każdorazowym wkładaniu buta musicie kilkunastokrotnie pompować zarówno dolny, jak i górny strap, a tutaj odbywa się to zdecydowanie szybciej. Pierwsza regulacja jest dość czasochłonna, oczywiście możecie wykonać ją na stoku, ale polecam zrobić to pod dachem, na przykład w domu. Ale na czym dokładnie polega obsługa wiązania z systemem typu fastek? Wypinanie buta jest bajecznie proste. Wystarczy pociągnąć za dźwignię na tylnej łyżce, odchylić ją, automatycznie zwalnia nam się, luzuje górny strap i jesteście w stanie wyciągnąć buta. Zapinanie także nie nastręcza problemów. Kiedy macie już przeprowadzoną wcześniejszą regulację, doginacie łyżkę, zapinacie klamrę i dopinacie buta, możecie wyruszać na stok. Jesteście to w stanie zrobić jedną ręką, bardzo szybko zjeżdżając z wyciągu. Bardzo ważna kwestia to również system release, który pozwala Wam zluzować górny strap bez wypinania buta. Przydaje się to m.in. na wyciągu, kiedy chcecie, żeby Wasza stopa po prostu odpoczęła. Górny strap jest zluzowany, stopa odpoczywa, nie jest cały czas ściśnięta przez wiązanie, a kiedy potrzebujecie buta dopiąć, domykacie tylko klamrę, gotowe. Bajecznie proste, prawda? Przejdźmy do budowy wiązań FT360. Jego najbardziej charakterystyczna część to oczywiście tylna łyżka, która jest odchylana, ale posiada również możliwość regulacji i rotacji. W zależności od tego, w której pozycji zamontujecie łyżkę, jesteście w stanie lepiej przenosić energię Waszego ciała i Waszej nogi na krawędź deski. Strapy posiadają po obu stronach klamry, które pozwalają na precyzyjne ustawienie i wycentrowanie na bucie, a sam górny strap, podobnie jak w przypadku wiązań S230, ma zmienny flex. To oznacza, że obracając górny strap możecie sprawić, że Wasze wiązania będą twardsze, albo też pozwolą na nieco więcej frajdy na stoku i zabawę przy różnego rodzaju trikach. Model FT360 dostępny jest w 4 różnych rozmiarach: S, M, L i XL, dzięki czemu jesteście w stanie dobrać wiązania do każdego rozmiaru buta. No i jest to rozwiązanie nieco lżejsze niż przywoływane wcześniej wiązania S230. Razem z dyskiem montażowym wiązania te w zależności od rozmiaru ważą od 400 do 500 g. Jeśli chodzi o amortyzację, to podobnie jak w przypadku modelu S230 mamy tu gumowe wypustki zarówno z przodu, jak i z tyłu, dzięki czemu nasz but, nawet mokry od śniegu, nie ślizga się w naszym wiązaniu. Na uwagę zasługuje również dysk montażowy, który pozwala Wam zastosować te wiązania do desek zarówno z rozstawem śrub 4x4, 4x2 z szyną, a za dodatkową opłatą dostępne są także dyski umożliwiające montaż przy systemie 3D. To oznacza, że wiązania FT360 jesteście w stanie zastosować do każdej deski snowboardowej dostępnej na rynku. Podsumowując, oba wiązania to dwa zupełnie inne systemy zapinania. S230 to klasyczne pompki, które co prawda pozwalają na bardzo precyzyjną regulację siły docisku górnego i dolnego strapa do Waszego buta, ale przy wypinaniu buta i ponownym wpinaniu buta wiąże się to z koniecznością kilkunastokrotnego pompowania każdą z 4 pompek. FT360 to przede wszystkim komfort i szybkość dzięki
dzięki odchylanej pięcie nie tylko szybko wysuwacie, ale przede wszystkim wpinacie waszego buta. Z naszego doświadczenia wynika, że przy bardzo stromych stokach lub przy bardzo grząskim, głębokim śniegu zapinanie fasteków, szczególnie tym najbardziej początkującym, może powodować nieco więcej problemów, ale w każdej innej sytuacji fastek jest po prostu rozwiązaniem zdecydowanie szybszym. Jeżeli FT360 to dla Was za mało, to w ofercie Ravena jest jeszcze model FTM450, który oferuje nie tylko odchylaną piętę, ale również klasyczne pompki, dzięki czemu jesteście w stanie korzystać z tych wiązań zarówno w klasyczny sposób, jak i też wpinać buta poprzez odchylaną piętę. A na bieżąco dzięki pompkom możecie też niwelować luz, który może powstać podczas kilku zjazdów i ubijania się buta w Waszym wiązaniu. Każdy znajdzie tu więc coś dla siebie. Mam nadzieję, że ten film choć trochę pokazał Wam najważniejsze różnice pomiędzy dwoma podstawowymi modelami wiązań firmy Raven. Jeżeli chcecie uzyskać nieco więcej informacji, to zapraszamy Was do naszych social mediów i na stronę ravensnowboards.com. Koniecznie dajcie znać, czy tego typu filmy są dla Was przydatne i co jeszcze chcielibyście, żebyśmy poruszyli na naszym kanale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!